Przy Call of Duty 3 Activision podjął dość dziwną decyzję. Seria, która miała rodowód PC-towy, tym razem miała ominąć komputery osobiste, a gra miała pojawić się wyłącznie na konsolach, przy czym na PlayStation 3 jako tytuł startowy. Choć wydaje się to dziwne, sytuacja, w której Activision wydało grę, zdaje się ją trochę wyjaśniać. Po premierze Call of Duty 2 trzecia część wersji PC byłaby krokiem w tył. To niestety było widać na konsolach, które już w czasie premiery były trochę za PC-tami. Zdecydowano się na użycie autorskiego zmodyfikowanego silnika NGL, na którym ruszał Big Red One na PlayStation 2. Sami już chyba rozumiecie, do czego to zmierzało. Patrząc obiektywnie, trzecia część faktycznie była krokiem w tył, jeśli spojrzało się na drugą odsłonę. Akcja działa się w miesiąc po lądowaniu w Normandii i przedstawiała w sumie jeden front, ale z perspektywy różnych oddziałów. Amerykanów, Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Polaków. Call of Duty 3 czuć było, że coś poszło nie tak. Gra była w porządku, ale od najnowszych konsol oczekiwano czegoś lepszego. Faktem jest, że tytuł powstał w zaledwie 8 miesięcy, co niestety widać. Po fenomenalnie zaprojektowanych misjach z części drugiej, tutaj rzuciło nas w nudne jak flaki z olejem kolejne mapki, które nie wyróżniały się niczym ciekawym, a gra była smutna. Lądowanie w Normandii, wałkowane już tyle razy, nie zachwycało. Również silnik dawał o sobie znać korzeniami z zeszłej generacji. Wisienką na torcie, przynajmniej dla nas, była kampania Polaków, gdzie zasiadaliśmy za sterami czołgu i jako bohater próbowaliśmy zapolować na Richtera, by później desperacko bronić wzgórza zwanego The Maze. Owszem, kampania polska była dobra, bo była polska. Jednak poza tym nie wyróżniała się niczym ciekawym. Amerykanie znów walczyli we Francji z pomocą tamtejszego ruchu oporu, z brytyjskimi oddziałami SAS przypuścimy atak na magazyny paliwa, a wraz z Kanadyjczykami przejmiemy niemieckie magazyny. Zabrakło kampanii rosyjskiej, która zawsze stanowiła pewien oddech po bohaterskich do bólu Amerykanach i pokazywała wojnę z innego ujęcia. Starano się ponownie zarysować charaktery występujących w kampaniach żołnierzy, aby znów nie byli randomowymi wojakami. Po części to się udało, choć przy swojskim Łukaszu Kowalskim o pseudonimie Bang Boom można się było uśmiechnąć. Graficznie gra też była nierówna. Były elementy, które zachwycały, dym z granatów dymnych czy trawa robiły wrażenie, natomiast raziły niskie jakości tekstury czy niezbyt rozległe mapki wzorem gier z PlayStation 2. Nowością były scenki Quick Time Event. Niestety za każdym razem dotyczyły prostej walki wręcz z przeciwnikami i w zasadzie za każdym razem były takie same. Call of Duty 3 nie było złe, jednak w porównaniu z wcześniejszymi częściami jak i późniejszymi widać było spory regres. Powodów można doszukiwać się we wspomnianym wcześniej braku czasu na doszlifowanie produkcji, jak i w użyciu przestarzałego silnika, który nijak nie pasował do nadchodzących konsol 7. generacji. Down. The hunt is on. Ride Bohat. W 2004 roku miała premierę pierwsza przenośna konsola Sony PSP, która osiągnęła spory sukces. Nic dziwnego, że większość dużych deweloperów przygotowało na nią przenośne wersje swoich hitów. Nie inaczej było z Call of Duty. Zadanie zostało powierzone studiu Amaze Entertainment. Niestety niezbyt podołali. Ocena tejże gry powinna być trochę inna z racji, że deweloperzy stanęli przed jednym poważnym problemem. Sterowaniem. Konsola PSP była wyposażona tylko w jedną gałkę analogową, co z marszu powinno ją dyskwalifikować jako sprzęt do grania w gry FPS. Postanowiono użyć pomysłu, który zaimplementowało studio Bend przy pracy nad przenośną odsłoną Siphon Filter. Rolę drugiej gałki pełniły klawisze z symbolami. O ile miało to sens i się w miarę sprawdzało, to dynamika rozgrywki musiała być sporo obniżona. Zarazem dodano spory auto-aim, co często przeszkadzało przy strzelaniu ze snajperki, gdyż gra źle rozpoznawała cel, na który patrzymy. Gra dostała 3 kampanie.
amerykańską, kanadyjską i brytyjską. Całość ponownie działa się podczas kampanii w Holandii. Wałkowana już do znudzenia, tym razem niestety nie tylko nie wprowadzała absolutnie nic nowego, to dodatkowo gra strasznie nudziła. Misje były krótkie, powtarzalne i banalnie proste. Niestety o ile sterowanie jakoś rozwiązano, to ciężko je nazwać udanym. Gra też była bardzo krótka. Amerykanie dostali najwięcej, bo 7 misji. Kanadyjczycy zaledwie 4, a Brytyjczycy tylko 3. Łatwo widać, jaka nacja była faworyzowana. Road to Victory to też festiwal glitchy i błędów. Postacie strzelały i przenikały przez ściany, zastosowano nielubiany przez graczy zabieg nieskończonego respawnu wrogów, a z racji dość skromnych mocy obliczeniowych PSP, gra parokrotnie ładowała się w trakcie misji. W Road to Victory zawarto ponownie misję w samolocie. Niestety, była za długa, nudna i powtarzalna. Gracz mógł skończyć ją często z absurdalnym wynikiem 150 strąconych maszyn, choć trzeba przyznać, że próbowano coś z tego wykrzesać. Pomimo licznych wad nie można było oddać grze jednego, był to kieszonkowy Call of Duty, w który mogłeś grać gdziekolwiek. W tym samym roku wyszedł największy konkurent Call of Duty, Medal of Honor, o podtytule Heroes, także w wersji przenośnej. Był to jedyny raz, kiedy seria Medal of Honor przewyższyła Call of Duty, choć i tej pierwszej dużo brakowało do dobrej gry. Road to Victory nie wyszło nadzwyczajnie, zabrakło zbyt dużo elementów, z których seria stała się słynna. Szkoda, bo perspektywa przenośnego Call of Duty była niezwykle zachęcająca. Na Call of Duty 4 czekali wszyscy. Activision znów zaskoczyło graczy. Zamiast ponownie wałkować już rozegrany na wiele sposobów temat, przygotował grę we współczesnym teatrze działań. Gracze oszaleli. Była to świeżość, jakiej wszyscy pragnęli. Modern Warfare niósł ze sobą tyle nowości, że jedynie tytuł łączył ją z legendarną serią. Pomimo to nadal to był Call of Duty. Pierwszą nowością była wreszcie konkretna historia. Misje miały ciąg fabularny i nie było to proste rozwiązanie jak w poprzednich częściach, ale przedstawiało realne zagrożenie i człowieka za nim stojącego. Każda z misji to właściwie niezapomniane przeżycie. Począwszy od szturmu na rosyjski statek w towarzystwie kapitana Price'a, który był doskonale wyreżyserowanym spektaklem z działań oddziałów specjalnych, a skończywszy na desperackim udaremnianiu ataku nuklearnego. Autorzy wprowadzili wyjątkowo rozbudowane, oskryptowane sekwencje, które można nazwać interaktywnymi cutscenkami. Podróż prezydentem przez targane konfliktem miasto było klasą samą w sobie. Ale to nie wszystko. Włożono masę pracy, aby gracz był zaskakiwany na każdym kroku kolejnymi wydarzeniami. Czy to będzie wybuch bomby atomowej i wyjątkowo zapadające w pamięć ostatnie chwile życia Paula Jacksona, czy wreszcie jedna z najlepszych misji, czyli misja zlikwidowania Zakajewa w Prypeci. Podzielona na 3 fragmenty, największe wrażenie robił ten pierwszy, który ponownie był oskryptowaną sekwencją, w której braliśmy czynny udział. Klimat Prypeci został oddany bezbłędnie i do dziś jest uważana za jedną z najlepszych misji nie tylko w serii, ale ogólnie w grach FPS. Nie zapomniano też o wielbicielach sekcji latanych, choć tym razem w zupełnie innym ujęciu, gdy za sterami potężnego AC-130 Spectre ochraniamy oddział kapitana Price'a. Gra została wręcz naszpikowana skryptami, które napędzają akcję i to właśnie dzięki nim Modern Warfare jest wyjątkowo niezapomnianym przeżyciem, choć trzeba uczciwie przyznać, że kampania nie grzeszyła długością, ale za to zachwycał multiplayer. Ale o tym kiedy indziej. Fabuła była spójna i dotyczyła w dużej mierze przechwycenia Al-Asada, który zdetonował ładunek nuklearny na Bliskim Wschodzie. Historia pełna twistów wciągała za sprawą logicznie ciągniętego toku wydarzeń i wreszcie dobrze zarysowanych i dających się lubić postaci. Silnik IW przeszedł do 3. wersji, to było widać. Gra obfituje w różnej maści detale i radzi sobie nawet z większymi ilościami walczących żołnierzy na ekranie. Nowością było to, że kule potrafiły trafić wroga ukrytego np. za drewnianą osłoną. Modern Warfare ustanowił nową modę w gatunku gier FPS, z której każdy będzie chciał czerpać. Ale nikomu nie uda się powtórzyć fenomenu Call of Duty 4. Activision wraz z Infinity Ward przez parę kolejnych lat będą ustanawiać jakość w militarnych strzelankach.
Niestety, historia pokaże, że później ich pewność siebie zaprowadzi ich w dość dziwnym i niespodziewanym kierunku. Tymczasem gra zdobywała fantastyczne noty w rankingach wśród graczy i krytyków, nie wspominając już o przyznanych nagrodach. Jednak odezwały się głosy krytyki, które zaznaczały, że Modern Warfare to samograj, a naszpikowanie gry skryptami niezbyt zachęcało do grania w nią po raz drugi po poznaniu fabuły. Modern Warfare był też niemałym wyzwaniem na najwyższym poziomie trudności, co też było ukłonem w stronę starszych gier serii. Gra była kamieniem milowym strzelanek w ujęciu FPP i bez wątpienia jedną z najbardziej pamiętanych gier serii, choć w przyszłości Activision uda się jeszcze zaskoczyć graczy nieraz, choć nie zawsze pozytywnie. Activision jeszcze raz postanowił spróbować z II wojną światową. Tym razem gra działa się na wciąż niezbyt eksploatowanym froncie na Pacyfiku. Choć parę lat wcześniej zrobił to Medal of Honor Pacific Assault, jednak World at War nie kopiował tamtejszych rozwiązań, a szedł swoją dobrze wydeptaną ścieżką. W odróżnieniu od pozostałych części, tym razem dostawaliśmy dwa fronty. Poza Pacyfikiem pozostała oczywiście Rosja. Oprócz dwóch różnych teatrów działań, nie obyło się też bez innych istotnych zmian. Chyba tą najważniejszą było zwiększenie brutalności gry. World at War jest na tym polu jedną z najkrwawszych gier w historii serii. Urwane kończyny, żołnierze czołgający się we własnych flakach czy palenie żywcem jest tutaj na porządku dziennym. Szczególnie to widać w momencie, gdy strzelamy z Browninga, wręcz rozrywając Japończyków na strzępy. Drugą, nie mniej śmiercionośną bronią były miotacze ognia. Pojawiały się one w serii wcześniej, ale teraz samodzielnie mogliśmy testować go na wrogu. Wprowadzono zmiany w silniku. Ogień mógł przenosić się na obiekty, a skóra i ubrania żołnierzy ulegały spaleniu. Misje dziejące się na japońskich wyspach faktycznie wypadały świeżo. Zmiana lokacji po wałkowanej do bólu Normandii wyszła grze zdecydowanie na dobre. Żywsze kolory, plaże i dżungla były miłą odmianą po zdewastowanych europejskich miastach. Druga kampania, rosyjska, to znów Stalingrad. Mam wrażenie, że autorzy chcieli powtórzyć sukces misji w Prypeci z Modern Warfare i wpletli oskryptowaną misję z rosyjskim snajperem Reznowem, z którym polujemy na generała Amzela. Misja jest niezła, ale do kunsztu Prypeci jej bardzo daleko. Poza tym pojawiła się znowu walka czołgami i od czasów części pierwszej znów mogliśmy zatknąć rosyjską flagę na dachu Reichstagu. Grając naprzemiennie w oba fronty, widać, że formuła II wojny światowej się wyczerpała. Gra była wtórna i nie ratował już tego nawet Pacyfik. Autorzy postanowili do gry zaprzęgnąć znanych aktorów, którzy podkładali głosy ważnym postaciom. I tak kapralowi Roebackowi podłożył głos Kiefer Sutherland, natomiast w Reznowa wcielił się Gary Oldman. Ciężko powiedzieć, czy wpłynęło to na odbiór gry, choć dobrze usłyszeć znane charakterystyczne głosy. Powróciła skryptowana misja w samolocie w stylu United Offensive, choć tym razem na Okinawie topiliśmy japońskie statki wraz z wodowaniem samolotu i ratowaniem rozbitków. Było to miłym przerywnikiem, ale wciąż nie było to nic, czego gracze by już nie doświadczyli. Brutalność gry też była jednorazowym wyskokiem. Nigdy później Activision nie powróci do tej formuły. Ciekawe, jaki był tego powód. World at War był w dość dziwnym położeniu. Po ogromnym sukcesie Modern Warfare, II wojna światowa była krokiem wstecz. Gracze pragnęli współczesnych konfliktów, ciekawej, spójnej fabuły, dobrze zarysowanych bohaterów, tych dobrych jak i złych. Natomiast World at War powracał do II wojny światowej ze wszystkimi wadami. World at War to wciąż dobra gra, jednak w tamtych czasach wydawała się przestarzała i niepasująca w nadchodzące trendy. Po tej części seria na wiele kolejnych lat pożegna się z II wojną światową. Aż do roku 2017.
Ponieważ PlayStation 2 wciąż była na rynku dość popularna, Activision zdecydowało się wydać osobną wersję gry na tą konsolę. Oczywiście pewne i to niemałe cięcia były niezbędne. Gracze ponownie nie dostali portu z PC-ów i konsol 7 generacji, ale osobną grę z osobną fabułą, choć pewna jej część będzie pokrywała się z wydarzeniami World at War. Call of Duty o podtytule Final Front podzielono na 4 kampanie. Kampania na Pacyfiku była niejako alternatywną wersją wydarzeń z gier na nowe konsole. Występowały tutaj te same postacie, obie gry kończyły się podobnie na Okinawie, jednak los pewnych postaci był inny. Zrezygnowano z kampanii rosyjskiej, w zamian dostaliśmy walki o Baston oraz zdobycie rodzinnego miasta Hitlera Braunau am Inn w Austrii. Grę zlecono firmie Rebellion, która starała się dorównać Big Red One i po części to się im udało. Zrezygnowano oczywiście z silnika id-Tech na rzecz silnika Ashura, z którego Rebellion korzysta do dziś, chociażby przy Sniper Elite 4, choć oczywiście są to nowsze wersje niż ta użyta w Final Front. Silnik, choć miał spore możliwości, niestety nie dawał rady z płynną animacją. Podczas większych bitew, gdy na terenie walki ktoś rzucił granat dymny, ilość klatek spadała nawet do kilku na sekundę, co zabijało komfort gry. Jednak jak na PlayStation 2, gra prezentowała się całkiem okazale. Desant na wyspę Batio zachwycał kolorami, jak i próbą przeniesienia legendarnego lądowania na plaży Omaha. Co ciekawe, nie zrezygnowano nawet z miotaczy ognia. Tutaj także się one pojawiały, choć w bardziej szczątkowej i uproszczonej wersji. Oczywiście gra też nie była tak brutalna. Silnik nie obsługiwał zaawansowanych funkcji rozczłonkowywania ciał. Zaskoczeniem była misja, w której zasiadaliśmy za sterami czołgu. Zrezygnowano w niej z pełnej swobody na rzecz strzelanki na szynach. Dziwne rozwiązanie, zwłaszcza że teren nie był zbyt rozległy. Dodatkowo cieszył fakt, że sierżantowi Roebackowi nadal podkładał głos Kiefer Sutherland. Final Front był grą bardzo bezpieczną. Nie dodawał nic nowego od siebie, ale też nie odbiegał od tego, co zaprezentował Big Red One. Można by wręcz rzec, że była to część generyczna, wydana dla spokoju, dla kurczącej się szybko liczby użytkowników PlayStation 2. Get on that radio. Tell the skipper the Marines have taken Shuri Castle. Pulaski.